Cześć, tu Sofii. Witaj w Holistyka Studio. Bardzo dziękuję, że tu jesteś. Jeśli masz ochotę na wspólne spotkania, zachęcam do lajkowania, subskrybowania i włączenia powiadomień. Zaczynamy! Zaczynamy. Dzień dobry. Masz klakierka. Mam klakierka. Ojejku, pięknie, wszystko opisane. Oczywiście. Super. Holistika Studio. Witamy Was, kochani, w 5. odcinku Holistyka Studio. Dzisiaj, jak widzicie, jest ze mną Renatka Kuśmider. Dzień dobry ponownie. Po raz drugi, ponieważ, kochani, dostaliśmy taki wielki odzew, zarówno Renatka, jak ja, od kobiet, które były poruszone tematami z ostatniego odcinka odnośnie macierzyństwa i bezdzietności, że postanowiłyśmy zgłębić ten temat, kochanie. Tak, ja chcę podziękować bardzo za zaproszenie do Twojego pięknego bohodomu. Panu montażyście, który siedzi po drugiej stronie i Tobie za to zaproszenie, bo jest mi bardzo niezmiernie miło, że mogę tutaj gościć. Dziękuję, kochana. Ja też dziękuję. Dziękuję Wdzięczność bardzo. za Ciebie. Wdzięczność płynie z dwóch stron, a właśnie odnośnie tego, co powiedziałaś, i zarówno Ty, i ja, od znajomych, od klientek, od ludzi nawet nieznajomych przypłynęło tak wiele zapytań, ale też, przynajmniej u mnie, ciekawa jestem jak u Ciebie było, bo trochę żeśmy rozmawiały, ale może nie do końca, a po tym nagraniu, które Twój mąż uchwycił, gdzieś po prostu intuicyjnie, włączając z boku kamerę, a że to, że niektóre kobiety nie mają dzieci, może być właśnie, jeżeli oczywiście zależy, jak wierzymy i jak do tego podchodzimy, ale może być takim przekazem, że może w poprzednich życiach miała ta kobieta ich tak dużo i tak dużo obowiązków, że przyszedł czas na odpoczynek. I powiem Tobie i Twoim słuchaczom, że te kobiety, które do mnie napisały, że poczuły ogromną ulgę, że poczuły ogromne odpuszczenie, że przestały sobie zadawać pytania dlaczego i po co, a czy mogło być inaczej i że to dało im takie ukojenie dla serca, że każdy ten komentarz, który ja odebrałam, był tak wzruszający i tak poruszający, że ja naprawdę bardzo się cieszę, że podjęłyśmy tą decyzję, żeby ten temat troszkę jeszcze kontynuować, ale też z innej strony. Jak u Ciebie było? Tak, tak, oczywiście. I postaramy się, ja osobiście nie mam dzieci, Renatka Dwoje? ma 2 pięknych dzieci, więc my możemy się podzielić z Wami swoimi doświadczeniami 2 perspektyw, ale wiemy, że tych perspektyw jest znacznie, znacznie więcej. I mamy nadzieję, że postaramy się poruszyć przynajmniej kilka, żebyście może się mogły odnaleźć w którejś z tych, nie chcę powiedzieć szufladek, bo to nie jest żadna zamknięta forma, tylko może będziecie się potrafiły utożsamić z pewnymi sytuacjami, które będziemy chciały poruszyć. Bo czym, Reniu, dla Ciebie jest macierzyństwo? Piękne pytanie. Macierzyństwo dla mnie jest możliwością dzielenia się wsparciem, miłością z bliskimi mi osobami. Było też dla mnie, nadal jest, ale było dla mnie stworzeniem domu w obrębie mojego ciała dla nowego życia. Ja mam to szczęście, że obie ciąże przechodziłam bardzo dobrze, bez porannych mdłości, bez jakichś większych zawirowań, chociaż pierwsza ciąża była troszeczkę zagrożona przez chwilę, ale myślę, że to był taki fałszywy alarm, więc było tam troszeczkę stresu. Natomiast takim właśnie przedłużeniem też rodziny, prawda? To tak już bardziej mi idzie z tego, czego się nauczyłam, ale dla mnie moje macierzyństwo było jednym z najpiękniejszych przeżyć. Pięknie. Dziękuję. I tak, może taki obraz jest nam serwowany, prawda? W social mediach, w telewizji, w szerszym streamingu, wszędzie, że kobieta posiadająca dzieci to jest właśnie taka tryskająca radością i wszystko jest pięknie, ładnie, radosne. Tak. Tak myślę, że społeczeństwo Oczekuje? oczekuje Myślisz? może to dobre bardziej, słowo? tak, co nie zawsze, czasem tak się zdarza i oczywiście wspaniale, cudnie, że o tym mówisz, ale są też sytuacje, kiedy nie do końca, tak, kiedy ta ciąża jest na przykład zagrożona,
kiedy Tak. czujesz się źle po prostu fizycznie w swoim ciele podczas ciąży, gdzie poród jest jakimś traumatycznym przeżyciem. I są też kobiety, które mimo, że może bardzo chciały mieć dziecko, sama ta ciąża była takim przeżyciem Mocnym, tragicznym, ciężkim. mocnym, że ciężko je się otrząsnąć I cieszyć i po cieszyć. narodzinach Dokładnie. dziecka. I co wtedy? Oj, długi temat rzeka, ale chciałabym też powiedzieć, że czułam się bardzo dobrze w trakcie obu ciąż, natomiast po porodzie, no przychodzi takie, przy drugiej ciąży i po drugim porodzie, w moim przypadku, a było, myślę, że łatwiej, bo byłam bardziej przygotowana, chociaż każda ciąża, każdy poród i każde dziecko jest inne. Natomiast pamiętam, że po urodzeniu syna wpadłam w taki wir matka Polka, że wszystko musi być zrobione na czas i pomimo, że czułam się dobrze, to ja pamiętam w Polsce, Michał się urodził, przychodziła pani pielęgniarka, myślę 3-4 miesiące po porodzie, więc jak ona przychodziła na takie wizytacje, nie pamiętam czy co tydzień, czy co 2, myślę, że co tydzień na początku przychodziła z przychodni, to ona była po prostu zaskoczona, kiedy przychodziła do mnie, do domu o tej 8 czy 8:30 i dom pachniał ciastem z porzeczek. Słuchajcie, porzeczki obierałam, żeby zrobić ciasto z porzeczkami. Wiecie, jak wyglądają porzeczki. A wszystko było wysprzątane i ona taka matka Polka i wtedy mnie to troszeczkę tak po kilku tygodniach poczułam się wycieńczona. Przystopowałam i sobie pomyślałam, to jest właśnie to, co ty powiedziałaś, że to jest takie książkowe, takie Tak. magazynowe, jak to ma wyglądać. Więc my bardzo często, będąc młodymi mamami, stawiamy się do tej roli w takiej bardzo dużej obowiązkowości, że tak i tak musi być, wycieńczając czasem Siebie. swoje ciało. Miałam to szczęście, że nie miałam poporodowej depresji, ale pamiętam, że blisko narodzin Michała miałam bardzo bliską koleżankę, która cieszyła się bardzo w bardzo szczęśliwym małżeństwie, kiedy zaszła w tą ciążę. Jakkolwiek po narodzinach swojego dziecka miała to szczęście, że miała mamę koło siebie, bo coś się w niej zmieniło. Zmieniło się jej ciało, patrzyła na to dziecko i nic nie czuła. A wręcz czuła dystans i takie odepchnięcie, jak później z nią rozmawiałam. I o tym się nie mówi. To jest taki temat tabu, a jak się mówi, to mówi się cicho i mówi się z osądem i oceną, bo przecież jak ona tak może? Ona ma być kochającą, ale są mamy, które w tych pierwszych etapach, czasem nawet jeszcze w ciąży albo po porodzie, nagle mają takie odrzucenie. I nie są na Słyszałaś? to przygotowane i nie dostajemy takich rad od swoich matek i babci, że może coś pójść nie tak, a podejrzewam, że w każdej rodzinie, bliższej, dalszej, gdzieś tam takie sytuacje miały miejsce, tak? Że któraś tam z ciotek nawet, czy babcia właśnie tak się czuła, ale nawet ja myślę, że wypowiedzenie nawet takiego słowa, że nie wiem, zajęło mi parę miesięcy, żeby pokochać moje dziecko. No przecież z ust matki to jest karygodne zaraz. Wręcz nie wypada, niektórzy No nie mówią, wypada. jak ona tak może. Dlatego Więc, tak. nie jest przekazywane z pokolenia na pokolenie, że mogą i takie sytuacje mieć miejsce. Nie? Jest to bardzo często ukryte, ponieważ nie mieści się to w tak zwanych normach społecznych i wydaje się to nieprzyzwoite, ale my już wiemy, że dla osób, które czegoś nie znają, nie doświadczyły, takie właśnie będzie zachowanie. Nie dlatego, że te osoby chcą osądzać, ale dlatego, że to się nie mieści im w głowie, ponieważ one tego nie doświadczyły. Ja mogłabym mieć kiedyś taką ocenę, ponieważ moje ciąże były na przykład bardzo dobre, więc mogłabym nie mieć zrozumienia dla drugiej kobiety, ale moje przejścia z mojego życia zrobiły mnie bardzo empatyczną, także mam. Ale zdaję sobie sprawę, że żeby też nie oceniać tych osób, które nie rozumieją, ponieważ dla nich jest to nieznajomy temat. Ale tak jak mówisz, że jeżeli były w rodzinach babcie, ciotki, czy nawet nasze mamy, ale się do tego nie przyznały, więc my nie mamy odniesienia. Ale do czego ja się mogę odnieść? A pod kątem totalnej biologii, psychobiologii, którą się zajmuję, a na konsultacjach właśnie z osobami, z kobietami, bardzo często pokazują się powody takiego zachowania nie innego. Czasem znamy historię, ale akurat ta wiedza daje nam taką możliwość wsłuchiwania się w symptomy ciała, tak zwaną gęsią skórkę, jakieś uciski w ciele, więc ja w czasie takich spotkań obserwuję to i czasem wiesz co wychodzi? Wychodzi to, że nagle wychodzi jakaś informacja, że na przykład umarło dziecko w rodzinie, albo że pamiętam, że
mojej mamy nie była obecna, kiedy byłam mała, więc ja będąc odrzucona przez moją mamę, świadomie czy nieświadomie, bo ona musiała za chlebem, do pracy, może byłam wychowywana u babci, więc ja automatycznie mam program podświadomy, który mówi mi, że to jest schemat, jak się zachowywać, kiedy ja będę miała swoje dziecko. Więc tutaj dobrze jest pracować ze sobą i obserwować, co mi to robi, jak ja się czuję, jaki może być właśnie ten program, który powoduje, że mam takie zachowanie, a nie inne, jaka jest moja historia rodzinna. Tutaj ja naprawdę polecam samemu albo z kimś pracować ze swoim drzewem rodowym, bo tam w tym drzewie, jak je rozpisujemy, jest tyle cennych informacji, tyle nagle przychodzi wspomnieć. Gdzieś jakąś rozmowę może słyszałam, że jak dzieci są małe, albo jak kobieta jest w ciąży, to zabiera ci ciało, zabiera ci urodę. Słyszałaś coś takiego, tak, prawda? zwłaszcza zabiera. nie, Dziewczynka, dziewczynki. Tak, że mówią, że nawet można powiedzieć, że jak brzuch bardziej płaski albo szpiczasty, ja tam nie pamiętam tych wszystkich takich przesądów, ale że jest to różnica. Więc jak my czegoś takiego się osłuchamy w dzieciństwie albo we wczesnej młodości, to mając to dziecko, możemy nie pamiętać, że żeśmy to słyszały, ale reagujemy w jakiś sposób. Więc tutaj jest Bo taka... ciało pamięta zawsze, Ciało nie? pamięta, ciało pamięta, ta pamięć komórkowa ciała zostaje, prawda? Także tutaj bym patrzyła sobie na takie rzeczy, żeby to rozwiązać i powiedzieć sobie, że to jest to, co usłyszałam, a moja historia może być inna, prawda? Żeby tak gdzieś właśnie zdystansować się od tego, no ale to wymaga uważności. A wiesz, czy przygotowując się do tego odcinka, natknęłam się na taki artykuł, że tak naprawdę ten instynkt macierzyński tak zwany pojawił się dopiero tak 100-150 lat temu tak naprawdę. Ciekawe. Bardzo ciekawe, bo jest taka teoria właśnie, dopiero Darwin i Freud związał kobietę w XIX-XX wieku z funkcją matki, czyli de facto wcześniej był to bardziej instynkt jakiś taki zwierzęcy, taki biologiczny instynkt posiadania dziecka. Przecież umieralność noworodków jeszcze 200-300 lat temu była 60-70%, co wyobrażasz? Czyli urodziło się tylko jakiś mały odsetek tych dzieci, ale dlaczego, wiesz, one były potrzebne ręce do pracy. Dokładnie, emocjonalny okej. związek. Tak przeczytałam. Jak ty myślisz? O, ja myślę, że to Wiesz? mój tato urodził się na wsi. Z wielodzietnej rodziny. Jego mama, czyli moja babcia i jego tato, czyli dziadek, też tam było ponad 10 dzieci. I tak jak właśnie powiedziałaś, myślę, że to jest takie super, bardzo takie adekwatne odniesienie do tego, że był instynkt, więc te dzieci się poczynały. Czasem w polu się rodziły. I to, co powiedziałaś, że ten odsetek dzieci był mały, ale też myślę, że dużo kobiet wykrwawiało się i umierało, prawda? Ponieważ w jakich warunkach one rodziły. Nie zawsze była akuszerka, się to nazywała kiedyś, prawda? Gdzie tam do lekarza ktoś jechał, jak nawet, ja nie wiem, czy nawet te kobiety miały czasem świadomość, co się dzieje w czasie porodu. Po prostu wiedziały, że to dziecko się rodzi i może inne kobiety się zbierały, ja sobie tak zawsze to wyobrażam, że może miały te garnki z wodą, jakieś szmaty czy coś, No ale to prawda? mówimy właśnie, patrz, 100 nawet lat temu, a teraz sobie weź 300, 400 czy 500 lat temu, no to nawet nie potrafimy sobie wyobrazić, w jakich warunkach. Dlatego myślę, że ten aspekt, który poruszyłaś właśnie w tych rodzinach wielodzietnych, był na pewno taki, że jest ta ciąża, więc to dziecko będzie dodatkową parą rąk. Nie wiem, jaka jest twoja historia, ale ja pamiętam, że jak mój tato, który uciekł z domu, mając lat 16 czy 17, bo chciał się uczyć. Ale jego dziadek mówił, możesz się uczyć, jak tam zajmiesz się tym polem i tymi zwierzętami. Oni mieli pole z tytoniem i jeszcze jakieś inne, więc on gdzieś jeszcze w tych dawnych czasach, to był 52 rocznik, kiedy mój tato się urodził, więc jak był małym chłopcem, to nie wiem, czy tam prąd mieli, nie pamiętam, może nawet nie wiem, gdzieś przy tej świeczce, więc on w pewnym momencie, jak kilkoro z jego rodzeństwa uciekli do tak zwanego miasta, żeby móc skończyć szkołę zawodową, czy technikum jakieś i za pracą. Bo chciał czegoś więcej. Więc te dzieci były traktowane jako właśnie para rąk do pracy, a nie, że wow, mam dziecko i chcę je kochać i bawić się i eksplorować, prawda? Czyli całkiem inne podejście. Bo wtedy rzeczywiście, zobacz, jest taka rodzina wieloletnia na wsi, powiedzmy 70-80 lat temu, to ta matka fizycznie nie ma czasu, żeby spędzić z takim dzieckiem choćby parę minut dziennie, tak? Ona nie ma czasu dla siebie. No to już pomijam. Wykarmić wszystkich, wysprzątać, wygotować, wycerować. Chciałabym porozmawiać z taką matką
100 lat temu? Co ona, jak Jak ona, ona się czuła. no, Masz coś takiego, ciekawe. że lubisz czytać książki też, prawda? Tak. Bo rozmawiałyśmy, że też ostatnio kupiłaś sobie kilka. Ja też bardzo lubię. I czasem jak oglądam takie książki z jakimiś historiami sprzed wielu, wielu lat i są te czarno-białe zdjęcia, lubię położyć sobie dłoń na to zdjęcie i tak właśnie poczuć, co ta kobieta, co ten mężczyzna, co to dziecko czuło. Bo myślę, że to, co my tutaj mówimy, dla nich byłoby tak, jak dla nas 20 lat temu telefon komórkowy. Co one w ogóle mówią? Jest dziecko, trzeba je nakarmić, przewinąć czym jest, niech się odchowa i niech robi, prawda? Także, Ciekawe. ja też bym chciała porozmawiać. Nie mam babci, nie mam prababci. Ja też już. Tak pięknie, jak niektórzy mówią, że mają, prawda, żeby się zapytać, porozmawiać. Może twoi widzowie mają taką możliwość i może podzielą się jakimiś swoimi historiami, co Super. myślisz? Oczywiście, pięknie by Jak, było, kochani, jakbyście w jak komentarzach. macie, możliwość porozmawiania z babcią, nawet z mamą, która może wiele przeszła i zna te opowieści jeszcze z dawien dawna. Fascynujące są te opowieści. Właśnie jak wyglądała ta rodzina, która teraz dla nas ma taki, a nie inny wygląd, z takimi, a nie innymi oczekiwaniami. Jak to wyglądało 50, 70, 100 lat temu? Ale też teraz to społeczeństwo tak ocenia, tak? Bo jeżeli teraz matka, widzisz, na przykład zajmuje się zawodowo czynnie i zostawia 3-miesięczne dziecko z opiekunką, no to też co niektórzy nieprzychylnym okiem oceniają taką kobietę, tak? Dlaczego? No dlatego, że na przykład zostawia w obce ręce. Zwłaszcza, wiesz co, wśród Amerykanów myślę, że to jest już takie nagminne, już powiedzmy od parędziesięciu lat dzieci mają nianie. Zresztą sama byłam nianią tutaj przez długi okres czasu na początku. Ale ja to słyszę przynajmniej w polskim środowisku, tak, że jednak takie malutkie dziecko zostawiasz od razu, idziesz do pracy, to coraz mniej są takie Sytuacje. musisz słyszeć takie historie, ale zdarza się. Bywają. Też nie oceniajmy takiej kobiety. Na przykład Julie, matka, która opiekowałam się jej dziećmi, widziałam się właśnie z nimi 2 tygodnie temu i z matką, która do tej pory jest mi wdzięczna, po prostu aż mam taki wzrusz, Cudownie. za to, jak wychowałam jej dzieci, że one są dzięki mnie w dużej mierze, ponieważ spędzałam z nimi 50 godzin w tygodniu. O wow, I ona to sama dużo. powiedziała, że nie wyobraża sobie, bo być w domu matką taką 24/7, powiedziała, że była lepszą matką wychodząc do pracy i miała pełne zaufanie, że te dzieci zostawały ze mną. No i to jak ty myślisz? Czy co? Że myślisz, że taka... Przecież nie nam jest oceniać, tak? Że jak dziecko się rodzi i co teraz? Że matka jak idzie do pracy, zostawia to dziecko z kimś innym, to znaczy, że już jest złą matką. No, Według mnie nie ma czegoś takiego jak zła matka. dokładnie. W ogóle to, co ja uważam, znasz moje podejście, że my dokładnie mamy takich rodziców, jakich mamy mieć, żeby mieć takie doświadczenie, a nie inne. I pamiętam, kiedy pracuję właśnie z mamami, a kiedy one mówią, bo ja krzyczę, bo ja nie rozumiem, bo ja tracę cierpliwość, jestem złą mamą. Nie, jesteś cudowną mamą, ale jesteś mamą, która nie umie jeszcze regulować swoich emocji. Bo nie byłaś tego nauczona. Kiedy myśmy wyszli z domu, gdzie te emocje nie były regulowane, tylko było właśnie zrób, wynieś, pozamiataj i krzykiem wszystko robione, więc nie umiałaś. Ale jak teraz to widzisz i chcesz inaczej, to możesz. Natomiast odpowiadając na twoje pytanie, bo poszłam trochę w bok, jest takie powiedzenie, jak nie idziesz w czyichś butach, to nie wiesz, jak w nich jest. Trochę sparafrazowane, bo nie pamiętam, jak ono brzmi, ale to będzie na tej Tak. zasadzie, prawda? Że jak mi jest oceniać, jak komuś jest w tych butach, kiedy one nie są na moich nogach, więc każdy ma inne doświadczenie. Jak można ocenić? Z tego wynika, że można, ale to takie ode mnie. Dlaczego ktoś oceniałby właśnie mamę pod tym kątem, że nie pracuje? Też są oceny. W drugą Dlaczego stronę. nie pracuje, Tak. prawda? Więc tutaj też ta druga strona. Albo właśnie, że musi, nie wiem czy musi, ale jeżeli zostawia, to prawdopodobnie musi. A może też tak jak powiedziałaś od tej Julii, Tak. że to właśnie dobrze robi. Ponieważ każdy ma inną sytuację. Jeżeli my nie mamy przysłowiowego chleba, to w tym momencie nie mamy wyjścia. Nie mamy wyjścia. Miałam to szczęście w nieszczęściu, kiedy nasza córa się tutaj już urodziła, nie mając pomocy od rodziny, ponieważ nie mieliśmy jej, a ta, która była, to każdy ma swoje życie, że mój mąż mógł zmienić sobie swoją pracę na nocny tryb, a ja na dzienny. I teraz co z tego, że ja
nie mieliśmy niani, prawda? Ale większość rzeczy, które Julcia, nasza córa, robiła, uciekło mi. Ponieważ ja musiałam chodzić do pracy, bo mieliśmy taką, a nie inną sytuację. Więc żeby w tym momencie, kiedy myśmy zdecydowali się na dzieci, a wiedzieliśmy, że to się wiąże z odpowiedzialnością i zapewnieniem tym dzieciom tego, co możemy najlepszego. Nie oczywiście, żeby robić ponad wszelką cenę, ale żeby było jedzenie, żeby były ubrania, żeby było na opłaty, prawda? Więc jeżeli my mamy sytuację, że czegoś takiego nie możemy robić, to komu jest oceniać, czy ta mama zostawia dziecko w 3. tygodniu, bo musi iść do pracy, a może właśnie, wracając do tego tematu, zobacz, tej depresji poporodowej, może kiedy nie czuje tej więzi z dzieckiem, może właśnie zmienienie środowiska pomoże jej uzdrowić się i kiedy wraca z inną energią, kiedy Dokładnie. ma kogoś zaufanego, bo może to być niania, może to być siostra, może to być ciocia, może to być mama, W babcia, ogóle ktokolwiek. żłobek to może być przedszkole. Tak, Jakiekolwiek miejsce, w oczywiście. którym czujemy, że temu Bezpiecznie. dziecku jest dobrze, prawda, jest zaopiekowane, ale może to też być jakaś forma terapii, szczególnie dla mam, które ten temat, który poruszyłyśmy, czują, że może to nie był dobry czas, może żeby właśnie wypełnić te normy społeczne, urodziłam to dziecko, żeby zadowolić męża. Mówiłyśmy też wcześniej, Tak, albo żeby tak, uratować związek. Tak, tak, rozmawiałyśmy z Renatką wcześniej o tym, że to jest taka iluzja pustki i ponieważ my same czujemy się niekompletne, tak? Czyli jest takie społeczeństwo, zwłaszcza podsuwa nam taką narrację, że bez dzieci, czy tak samo bez partnera, jesteśmy niewystarczające, jesteśmy niekompletne i ludzie szukają często miłości właśnie na zewnątrz, tak? Ponieważ nie nauczyliśmy się. Bardzo mało osób znam, które wyssało z mlekiem matki miłość do samego siebie i po prostu... Są takie w ogóle? No może właśnie nie ma. Są, bo szczerze mówiąc, ja nie wiem, czy poznałam. Jeżeli są, to bardzo się cieszę, Nie. to znaczy, że jest ogromna zmiana, bo większość z nas uczy się. Zwłaszcza po 40, wiesz, jak sobie rozmawiamy, mamy te swoje kręgi kobiet, to zwłaszcza tak 45 plus, powiedziałabym. Dopiero przestajemy szukać tej miłości i uznania na zewnątrz, a zaczynamy pielęgnować swoją wewnętrzną harmonię, tak? Czyli nie czujemy już potrzeby wypełniania pustki dziećmi bo ja myślę, że Jakąkolwiek relacją też, Czy prawda? relacją To też można oczywiście, się to więc- odnieść do relacji z innymi ludźmi, że tylko przy kimś czuje się, że coś znaczy. Ale przy tym dziecku, jak mówiłaś, to są też sytuacje, że kobieta decyduje się na dziecko, ponieważ tak jak powiedziałaś, miała tak duży deficyt i brak miłości, że ma program, że to dziecko, i to też jest program, może być pokoleniowy, wypełni jej to, że dla tego dziecka będąc wszystkim, będzie mogła w końcu pokochać siebie. No i to oczywiście też ma taką drugą stronę, że jeżeli bardzo często jest to program, że ja byłam takim dzieckiem, które może było mamą dla swojej mamy, mamą dla swojego taty, bo oni gdzieś byli zagubieni i potrzebowali pomocy. Może byłam negocjatorem albo rozjemcą, więc w tym momencie mam takie wrażenie, że to dziecko też mi będzie służyło i pomoże. Nie służyło jako służba, ale właśnie, żeby wypełnić to. I myślę, że tutaj można się zagmatwać troszeczkę. Tak, ale... że wiesz, parafrazując, po prostu zrobię dziecko, tak, które mnie ma uzdrowić, które mi ma przynieść, a jeżeli, to masz akurat fajnie, powiem pustą szklaneczkę, tak? Pięknie. Czyli jeżeli my jesteśmy niekompletne, siebie nie kochamy, nie ma akceptacji i tak na siłę pragniemy tej miłości, myślimy, że sobie kupimy, a czy nie kupimy, zrobimy sobie tą miłość bezwarunkową, czyli stworzymy człowieka nowego, który będzie mnie tak kochał Tak. i to mi pomoże. Ale jeżeli to nasze serduszko jest tak w połowie puste, no to dziecko już nie naleje. Ty musisz pamiętać, żeby sama być tą pełną szklanką miłości i Ale to wtedy proces. możesz się podzielić, tak? Ale to proces. Myślę, że bardzo ważnym aspektem, który możemy tutaj poruszyć, kochana, jest to, że nie jest nam czasem łatwo zobaczyć w ogóle, że to jest taki schemat, a drugie jest to, że jeżeli nie byłyśmy tego nauczone, to jest to proces uczenia się, obserwowania innych, czytania książek, chodzenia może na warsztaty, czy na kręgi, które my też wspólnie organizujemy i osobno.
i rozmowa z innymi ludźmi, właśnie, żeby zobaczyć, że mam podobnie, ty też masz podobnie, co z tym możemy zrobić. To jest też ta praca z wewnętrznym dzieckiem, którą naprawdę proponuję każdej osobie. Jest bardzo ważna, żeby spotkać się z tą dziewczynką, z tym chłopcem, wierzę, że też twojego pięknego podcastu słuchają mężczyźni, i powiedzieć mu, że pomimo, że nie dostałaś, pomimo, że nie dostałeś, ja tu jestem dla ciebie, jako twój rodzic, jako twój opiekun, ten rodzic taki wewnętrzny, prawda? Bo nie Tak. chcemy zastąpić sobie mamy i taty, bo im dziękujemy za ten dar życia, ale jestem tutaj dla ciebie, żeby być twoim przewodnikiem, żeby się tobą opiekować i żeby pokazać ci, że jesteś ważny, ważna i wszystko z tobą jest w porządku. I to jest proces i pozwolić sobie na ten proces, żeby tak jak powiedziałaś pięknie, nie skupiać się na świecie zewnętrznym, żeby nam coś dał, tylko na świecie wewnętrznym, żeby właśnie od wewnątrz w sobie znaleźć to, czego potrzebujemy. Czyli jak myślisz teraz może, zobacz, z duchowej perspektywy takiej samowystarczalności, tak? Czyli wiemy, że Anioły dzwoniły. Anioły dzwoniły 11:11? Nie wiem, które, A nie, ale, ty masz inne. ale anioły dzwoniły, słyszałaś? Dobry temat poruszamy. Bo ja znowu mam ustawiony budzik na 11:11 i to jest No. moja taka Ale ja wierzę. godzina Wierzysz w gdzieś. znaki? Przepraszam, że tak Oczywiście. przerwałam, ale jak usłyszałam ten telefon, Oczywiście. a miałyśmy mieć wszystko wyciszone, więc No, ciekawe, anioły kto to dzwoniły. dzwonił. Anioły. Anioły dzwoniły. W filozofii wschodniej mówi się, że prawdziwe spełnienie pochodzi tylko i wyłącznie z wnętrza, tak? Czyli zauważ, my często latami, 40, 50, 60 lat szukamy na zewnątrz, gdzie to nasze spełnienie, tak, w rzeczach materialnych. W ogóle ja myślę, że wiesz co, taka najdłuższa droga w naszym życiu, jaka jest, to jest droga, którą musimy przejść z umysłu do Droga serca. do siebie, do Dokładnie. odnalezienia siebie w sobie. I możemy, wiesz, zwiedzić cały świat. Możemy, jeżeli sami nie znajdziemy w naszym sercu właśnie tej całej, nie, może inaczej. Jeżeli w pewnym momencie musimy sobie zdać sprawę z takiej swojej kompletności, czyli tak samo widzisz, my często szukamy nawet połówki w partnerze. Jakie połówki? No wiesz, dopóki to znaczy, że jesteś niekompletna dalej, że tak? czegoś ci brakuje, prawda? Jaki to Z schemat braku. był? A jak To często ale słyszeliśmy, zobacz, dobierają się dwie całe połówki, żeby życie stworzyć tak całość. słyszeliśmy. Tak, Do tej pory, jak większość życia. większość życia. Bo już teraz nie? wiemy, że jest Teraz już inaczej. wiemy, że jesteśmy całością. I wiemy też, w duchowości się mówi o integracji męskiej i żeńskiej, bo nie wiem, czy wiecie, każdy z nas ma pierwiastki żeńskie i damskie, tak jak yin and yang, tak jak Shakti i Shiva, czyli chodzi o to, żebyśmy utrzymały taki balans, bo jeżeli rzeczywiście mamy brak jednego, to wtedy szukamy uzupełnienia. Czyli szukamy czegoś, co nas uzupełni, żeby być całością. A jak jesteśmy całością, Dokładnie. to w tym momencie druga osoba może uzupełniać naszą całość. Czyli moja kompletność spotyka się z twoją kompletnością. Czyli relacje to są bonus, kiedy mamy relacje ze sobą. Ale jak pięknie, że możemy z kimś razem wzrastać. Tak. Czyli jest partnerem, tak? Tak, Twoim, obok, tak. który idziemy razem za ręce, Tak. a nie uzupełniamy Ani się. za, ani przed, Przed. że ktoś jest bardziej albo mniej, prawda? Tylko właśnie w tej bliskości takiej. Pięknie to No powiedziałaś. to właśnie tak sobie takie właśnie. Pięknie. Te teorie i nauki wschodu mają bardzo dużo mądrości. Naprawdę bardzo się cieszę, że powracamy do tego i że możemy się w tym zagłębiać i dzięki temu ta nasza droga do samopoznania rozszerza się, prawda? Na inne aspekty. Tak, właśnie, żeby podejść do tego może nie z czysto biologicznej, podejścia takiego biologicznego, macierzyńskiego bardzo, Co trzeba, co trzeba, co wypada właśnie, tylko żeby tak sobie szerszym okiem. Tak jak widzisz, ja się wzruszyłam ostatnio, jak rozmawialiśmy o bezdzietności, chociaż myślałam, że mam to przepracowane. Ale to porusza jakieś struny w Tak nas, jest, prawda? Bo mamy jakieś takie, nawet jeżeli coś jest przepracowane, tak jak powiedziałaś, czy uzdrowione, to są jakieś delikatne w nas struny, które po prostu są czasem takie bardziej wrażliwe na coś. I dobrze, że są poruszane. I dobrze, że ja gdzieś mogę się z tym spotkać i powiedzieć sobie, jest w porządku. Widocznie taka moja misja, widocznie taka moja historia. Czy czujesz, że to macierzyństwo, które właśnie teraz od 100 czy 150 lat, jak tutaj powiedziałaś, jest związane z rodzeniem dzieci w jakimś celu, czy właśnie uzupełnienia tej miłości, czy stworzenia tej rodziny, żeby była pełna, bo bez tych dzieci, prawda, gdzieś jest też takie czasem podejście, ta rodzina nie jest pełna.
co nie jest oczywiście prawdą. Mhm. Czy czujesz, że to macierzyństwo też może mieć inny aspekt? Że macierzyństwem nie zawsze musi być dosłownie dziecko. Mhm. Tak, właśnie też wiem, doszłam już sama do tego, że nie każdy tu przyszedł na świat, aby być rodzicem, tak, Dosłownym. dosłownym rodzicem. I niektóre dusze wybierają inne ścieżki rozwoju, czyli albo pracę dla innych, albo duchowy rozwój, albo sztukę i uzdrawianie. I też jak sobie tak obserwuję osoby w moim kręgu bezdzietne i wyobraź sobie, że tak to w większości tych osób to są albo właśnie artyści, albo aktorzy, albo osoby, które zajmują się właśnie rozwojem duchowym i nauczają innych, czyli taka kreacja, wiesz? U mnie to jest bardzo widoczne. Zgadzam Czyli się. to moje macierzyństwo, Czyli no, no właśnie, no, Tak? czyli takie kreacja, czyli ja już na przykład jestem kompletna, nie mam w sobie już takiej pustki, którą wcześniej odczuwałaś. że nie mam dziecka, Czyli- ponieważ wyżywam się Tak, artystycznie, nie? kreując i tworząc. Tak. Czy czujesz, że można powiedzieć w tym momencie, że w cudzysłowie rodzisz swoje projekty? Oczywiście, że prawda? tak, absolutnie. Wiesz, co mi się przypomina? Kiedy zaczynałam konsultacje z totalnej biologii i dzieliłam się tym właśnie już, zapraszając ludzi na te spotkania, przyszła do mnie kobieta ze zmianą w piersi. Wyczuła sobie tam jakąś zmianę i wiedziała dokładnie, o co chodzi. Nawet miała książkę, leksykon i mówi, ja wiem, że lewa pierś dotyczy rodziny, dotyczy tej rodziny po rodzie, czyli po krwi, a prawa jest bardziej związana z ludźmi na zewnątrz, więc, ale mówi, nadal nie mogę, mówi, już to kilka tygodni trwa ten dyskomfort i mówi, zanim pójdę do lekarza, słyszałam o tobie, chciałabym się ciebie zapytać, czy możesz tutaj coś znaleźć. No i oczywiście nasze spotkania są oparte na wielu, wielu pytaniach. I w pewnym momencie, ja uwielbiam te aha momenty, jak macie te aha momenty, dajcie znać, czy też uwielbiacie, lubisz aha momenty. Oczywiście, no. Ja też takie, ale aż takie przechodzi, mam to. I nawet jak to komuś opowiadamy, to ten ktoś tak na nas patrzy, bo to był nasz moment w danym momencie. I ona miała ten aha moment, bo rozmawiamy, głaszczę sobie tą pierś, dotyka, żeby tak poczuć, żeby ta informacja, która właśnie tak jak pięknie powiedziałaś dzisiaj, przypomniałaś, że wszystko jest zapisane w tym ciele. I nagle mówi, bo to moje dziecko, mówiąc o swoim biznesie, a ten biznes tam potrzebował zaopiekowania, coś tam nie szło tak, jak chciała. Słuchaj, to wiele spotkań, wszystkie spotkania są spektakularne, ale tamto spotkanie może dlatego, że było jednym z pierwszych, kiedy w ogóle był aspekt poruszony właśnie ze zmianami w piersi. Zapamiętam chyba do końca życia, z tego względu, że po prostu polały się łzy. W ogóle miała też problem z ramieniem i nagle to ramię jej puściło i mówi, że jakoś takie ciepło ją zalało. Więc wiedziała, czym się zaopiekować na zewnątrz, wiedziała, czym się zaopiekować wewnątrz, a jakie praktyki zrobić. I po 3 tygodniach, kiedy spotkałyśmy się, powiedziała, że nie ma żadnej zmiany w piersi. To był początkowe stadium. Nie zawsze to tak działa, ale czasem właśnie jak znajdziemy ten konflikt, że te emocje w czym się skumulowały, bo te kulki w naszym ciele, które się objawiają bólami, czy chorobami, czy właśnie zmianami, bardzo często dotyczą jakichś utkniętych emocji. I kiedy one się tam nakładają, a tam był strach, tam był żal, tam było niepewność, jak to będzie, i nagle to puściło. Także tymi naszymi dziećmi są nasze projekty, są twoje rzeczy, które tworzysz, są moje wiersze, opowiadania, które Oczywiście. piszę, są chleby, które ludzie pieką, prawda? Są wszystkie rzeczy. Simos, który robisz, to też jest twoje dzieciątko, Tak jest. które uwielbiamy i dzielimy się nim, żeby po prostu nasze ciało było odżywione i zdrowe. Także uważam, że inspirując, tworząc, kreując różne rzeczy i pokazując to światu zewnętrznemu, dzieląc się tą miłością i wsparciem, to też jest rodzaj macierzyństwa. Więc popatrz, jak pięknie wyszłyśmy poza ramy, że to jest tylko dziecko. Wow. To jest taki aha moment teraz. Tak, że my tych dzieci mamy dużo, dużo więcej. Oczywiście, no. Pięknie. Teraz wiesz co, chcę się z tą podzielić takim podczas wywiadu taka znana ikona feminizmu Gloria Steinem powiedziała kiedyś, że jest całkowicie, to było takie bardzo kontrowersyjne,
stwierdzenie, że jest całkowicie szczęśliwa, nie posiadając dzieci. I bardzo jest jej dobrze w tym stanie. Stwierdziła, że nie każdy oczywiście musi mieć dzieci i porównała to bardzo ciekawie. Czyli nie każdy, kto ma macicę, musi mieć dzieci. Tak samo jak nie każdy, kto posiada struny głosowe, musi być od razu śpiewakiem operowym. Świetne, świetne. Widzisz, tego aspektu nie poruszyłyśmy. Poruszyłyśmy aspekt bycia mamą, która ma fizycznie dziecko. Poruszyłyśmy aspekt kobiet, które nie mogą mieć dzieci. Poruszyłyśmy aspekt depresji poporodowej kobiet, matek, które mając dzieci, które może nawet chciały, nie czują do końca tego macierzyństwa i czują się osamotnione. Popatrz, poruszyłyśmy aspekt też taki, powiedz mi, czy dobrze mówię, że możemy rodzić te dzieci, oczywiście w cudzysłowie rodzić, robią swoje projekty, ale poruszyłaś teraz bardzo ważną rzecz, że niektóre kobiety po prostu świadomie decydują, Dokładnie. że nie chcą, chociaż mogą. Chociaż mogą, no. I oczywiście, broń Boże, nie jest to żadna ani lepsza kobieta, ani gorsza kobieta. Nie ma czegoś nie ma takiego. czegoś takiego i nie oceniajmy nigdy przez pryzmat, że ta jest matką, a ta nie jest matką. Tak. Bo tak jak widzicie, jest dużo sytuacji. Niektóre chciałyby być matkami, a fizycznie nie mogą. Niektóre mogą, a nie chcą. I to jest ich święty wybór, bo to jest ich ciało, ich życie. Żeby tak uszanować, prawda? Popatrz, ja mam akurat piękne wrażenia w ostatnich latach, ale one nie zawsze były takie. Zobacz, jak jest u ciebie i może twoi słuchacze też będą mogli się do tego odnieść, bo lubisz, jak piszą. Tak, lubię. Ja też lubię, jak piszą. Jakie jest twoje podejście do innych kobiet? Jakie było kiedyś? Jakie jest podejście innych kobiet do ciebie i jakie było kiedyś? Bo u mnie te zmiany w ostatnich latach są bardzo duże. Ja byłam wychowana w kanonie, że kobieta kobiecie jest nieżyczliwa, do tego stopnia, że jak pamiętam, moja siostra miała się urodzić, jeszcze wtedy nie wiedziałam, że będzie siostrą, bo kiedy moja mama była w ciąży z dwójką dzieci, mój brat zmarł, ale to nie ten temat. Natomiast nie wiedziała nawet, że ma ciążę bliźniaczą. To jeszcze wtedy nie było tych ultrasoundów, ale pamiętam, że od koleżanek dostawałam informację, żebyś tylko miała brata, bo siostry to będą ci wszystko zabierała, jak będzie siostra. I takie to było wtedy, Więc gdzieś, nie wiem skąd to się wzięło, akurat w środowisku, w którym ja byłam, że dziewczynka to tak nie bardzo, że bardziej chłopiec, że lepiej, że łatwiej, prawda? Nawet między dziewczynami, nie wiem jak u ciebie, ale mogę się podzielić, jak było u mnie. Mam wrażenie, z tego co pamiętam, że miałam lepszy kontakt z chłopcami, bo przy dziewczynach było dużo dramatu. Była zazdrość, były jakieś takie złośliwości. Zabrało mi wiele czasu, żeby zauważyć, że to było przekonanie, że to był schemat. I w miarę mojej pracy i stawiania się do tego, ten typ kobiet, który ja przyciągałam, ponieważ w to wierzyłam, zaczął się całkowicie zmieniać i mam w tej chwili, naprawdę mówię to z otwartym sercem i z ogromną wdzięcznością, przepiękne grono kobiet, bardzo serdecznych, bardzo życzliwych, bardzo wspierających, ponieważ ja czuję się taką kobietą, więc automatycznie Przyciągasz przyciągam. takie same. Jakie twoje doświadczenie Dokładnie jest? identycznie Naprawdę? takie same. Ja miałam w liceum, zresztą przez cały okres młodzieńczy, zawsze więcej kolegów, bo po prostu było łatwiej obcować z chłopakami, tak? A tak jak my się poznałyśmy 4 lata temu, to do tamtego momentu moje relacje z dziewczynami też nie były za ciekawe, powiem ci szczerze. Praktycznie znikome, Było nie? dużo zazdrości, właśnie takiego obgadywania, oceniania, gdzie mi w tej energii już zaczęło się robić niewygodnie. I zaczęliśmy tak przecedzać. To się samo chyba nawet zaczęło I rozpuszczać, w pewnym prawda? momencie jesteś na tyle sama zostałaś, że coś się dzieje, chciałabyś się z kimś podzielić, a tu nie ma do kogo zadzwonić. Znam to. I dopiero zaczęłyśmy, tak jak z tobą się spotkałam, właśnie z Sylwią na jednym spotkaniu i tak powoli i przez te 4 lata, tak jak ty mówisz, Tak, stworzyłyśmy, wiesz, ty masz swój, ja mam swój, mamy też wspólne. tak. Ta grupa kobiet jest, to jest 180 stopni, wiesz, tak jak kiedyś. Niesamowite, prawda? a W ogóle teraz- nasze nastawienie jak się zmieniło. Teraz jest Piękne. całkowicie, potrafimy, my już od rana, wiesz, obudzę się, a tu już 64 wiadomości na grupowym czacie. Pięknie. I teraz popatrz, w tym aspekcie właśnie, dlaczego wspomniałam o tej zmianie naszego zachowania i co to robi właśnie w energii takiej ogólnej, społecznej, ludzi, którzy do nas przychodzą, żeby właśnie, tak jak powiedziałaś, nie oceniać.
żeby kobieta kobiecie nie była wilkiem. Tak jak kiedyś było powiedziane w tej literaturze wojennej, że człowiek człowiekowi wilkiem. Ale my kobiety bardzo często byłyśmy dla siebie, używam bardzo świadomie czasu przeszłego, bardzo niesprzyjające, bardzo wytykające, kto jak wygląda, co kto robi, jak powinno być, prawda? Takie wręcz narzucające. A w tej chwili kobiety, wśród których ty się obracasz, wśród których ja się obracam, te, które przyciągamy do siebie swoją, wierzę, że piękną i dobrą energią, są otwarte. Nie są doradzające, nie są krytykujące, są otwarte i takie obserwujące, wspierające, pomagające sobie, życzliwe i serdeczne. I to jest piękne, więc zanim może ocenisz kogoś, zastanów się 2 razy, dlaczego to robisz. Czy dlatego, że byłaś osądzana i oceniana, czy dlatego, że nikt nie nauczył cię, że może być inaczej, dlatego, że masz program, że kobieta kobiecie jest właśnie, nie wiem, zazdrosna, niesprzyjająca. Posiedź sobie z tym, zobacz, wyślij miłość do siebie, do tych cząstek siebie, która nie potrafi jeszcze inaczej, żeby otworzyć się, że może być tak, że ktoś nie chce, że ktoś chce, że ktoś czegoś nie lubi, że ktoś ma całkiem inny styl, prawda? Tak, tak, bo oczywiście wśród naszej grupy kobiet to nie jest tak, że my wszystkie jesteśmy, wiesz, podobne fizycznie, zajmujemy się podobnymi rzeczami, mamy te same hobby i tak dalej. Właśnie nie. Tak, odrębność, każda z nas jest inna, indywidualna i każda jest piękna, niedoskonała w tej swojej, doskonała w swojej niedoskonałości. Ja uwielbiam to. I my często jak się spotykamy, to właśnie jesteśmy gdzieś tam. Teraz mamy spotkanie za 2 tygodnie, będziemy w piżamach, mamy takie piżama party, będziemy bez Świetnie. makijażu, będziemy W swojej w prawdzie, swojej naturalnie. prawdzie i uwielbiamy Pięknie. takie momenty. Jest pięknie, Pięknie. bo jak zaczniesz właśnie tak sobie usiądziesz ze sobą, tak jak powiedziałaś, i się zastanowisz, kogo ty tak naprawdę chcesz przyciągać, ale sama musisz sobie odpowiedzieć, czy ja się tak nie zachowuję, tak? Bo Gdzie ja z tym jeżeli jestem? ty naprawdę, ty jesteś taka oceniająca, no to dalej będziesz przyciągać takie kobiety. Jeżeli musisz sama sobie posiedzieć z tym, odpowiedzieć na pytanie i wtedy i być otwarta, to zaczniesz przyciągać takie właśnie piękne duszyczki. Czyli tutaj też byłoby to, co tak szumnie Joe Dispenza mówi, tylko- koherencja. Oczywiście. Czyli to, czego chcę, żeby było koherentne z tym, co czuję, z tym, co robię. Czyli ten umysł z tym sercem. Żeby ten rozsądek z tym uczuciem, żeby to razem połączyć, prawda? I żeby zobaczyć, czy te przekonania, które miałam dotychczas, czy one mi służą, bo wszystko można zmienić. I to jest piękne, że to, co wczoraj uważałam, że jest takie, a nie inne, kiedy dzisiaj, tak jak ty powiedziałaś, w waszej grupie, w tym kręgu kobiet, którym ty się obracasz, moim zresztą też, ale tutaj się posłużę twoim przykładem. Każda jest inna, każda jest unikatowa. Lubi co innego, ma inne ciało, ma inną historię, ma dzieci wiele, nie ma w ogóle, chce, nie może. I dzięki temu właśnie wzrastamy, że obserwując siebie nawzajem, my rozszerzamy swoją świadomość, swoją wiedzę, informacje o sobie wzajemnie, o tym, co lubię, czego nie lubię, czego chcę. I to jest piękne, prawda? Myślę, że to jest ta droga, żeby być taką dobrą dla siebie i dobrą dla innych, bez tej oceny i osądu. Jesteśmy duchowymi matkami dla całej społeczności, sobie Tak napisałam, jest. pokazując drogę innym do ich powołania, budowania relacji opartych na zaufaniu. Takie zdanie do mnie przyszło, kiedy właśnie jeszcze w kuchni u ciebie stałam. Myślę, że to jest właśnie to. Bez względu, czy masz dziecko fizycznie, masz wiele, wiele dzieci we wszystkim, co robisz, we wszystkim, co kreujesz, we wszystkim, czym się dzielisz. Tak, dlatego często jak ja właśnie robię warsztaty, wiesz, moja droga też była kręta, na początku taka poszukująca, ale teraz każdy warsztat łączy się z jakąś kreacją artystyczną. I dziewczyny Pięknie wiem, że tworzysz. to lubią i widzisz, też nieważne co ci wychodzi. Moim zdaniem, wiesz, kreacja dla samej kreacji. To nie musi być od razu, wiesz, Nie chodzi też dzieło o Van perfekt. Gogha, o jakiś taki od razu obraz, wiesz, który do Louvru, gdzieś Idealny. na ścianę, tylko po prostu sama kreacja. Tak samo, wiesz, jak jest droga i cel. Nie chodzi Tak. nam głównie o cel, ale o tą drogę, czyli ja was namawiam bardzo do tworzenia czegokolwiek, naprawdę. Nawet jak chcecie ugotować dzisiaj jakąś, nie wiem, kaczkę w pomarańczach, to zróbcie to z takim namaszczeniem, całą tą kreację w gotowanie właśnie tej potrawy włóżcie, tak? Czyli cokolwiek.
Czego się dotykasz, zrób z Nie tego coś musisz mieć od specjalnego. razu jakiegoś, wiesz, często się mówi o kreacji, się kojarzy, okej, nie, ja nie jestem artystką, ja nie wiem jak malować. Nie, zauważyłeś, że kreacja często jest postrzegana taka przez pryzmat Żeby to było doskonałe, od perfekcyjne, ja się razu, nie tak. nadaję. Albo ja nie mam artystycznego Nie, w ogóle to nie o to talentu. To nie chodzi. chodzi o żaden talent, to chodzi o tworzenie obojętnie czego. Naprawdę, radości. Dla radości, z samej drogi stworzenia. A wiemy, że joy, radość jest Tak, najważniejsza w życiu. Wiemy, tak pięknie ostatnio się wyciągnęło, No. ale wiesz, co jeszcze do mnie przychodzi? Że właśnie dzięki temu tworzeniu, bez względu czy to jest sztuka, czy to jest pisanie, czy to jest właśnie gotowanie, jak powiedziałaś, czy to jest dobieranie sobie ubioru, cokolwiek, my się uzdrawiamy, bo kiedy przekierowujemy uwagę na jakąś rzecz, którą robimy z tak zwanym namaszczeniem, z radością, z miłością, ze szczęściem, jeżeli jest to potrawa, to przede wszystkim bez względu na to, co jest, nie tylko smakuje lepiej, ale lepiej służy. Ale my też wtedy przekierowując uwagę z tego pędu, z tych myśli, z tej obowiązkowości, pozwalamy sobie wejść w przestrzeń spokoju. I to uważam jest bardzo terapeutyczne. Także ja, podobnie jak ty, uważam, że kiedy my tworzymy, to my jesteśmy terapeutą samą w sobie, dla siebie, uzdrawiając się przez znajdowanie czegoś, co lubimy, dawania sobie tej przestrzeni spokoju, takiego oddania, takiego wyciszenia, prawda? Jak czujesz? Tak. Tak właśnie czuję. No, okej. Ja też. Aż mi serce mocniej zabiło. Także no, pięknie. Pięknie. Piąteczka. Bo wiesz co, ja doszłam po tych paru latach do tego, że chciałabym przekazywać, chciałabym tak zarażać kobiety taką celebracją, nawet w jakichś takich drobnych kreacjach, które robią. Tak jak u siebie na warsztatach, za każdym razem jest jakiś element taki tworzenia różnych artystycznych rzeczy. Tak samo robiliśmy takie w lesie projekty z mchu, takie obrazy z żywego mchu. To są te, o które pytałam Tak, na to ścianie? są te, co na ścianie. Przepiękne. Tak samo jak robiliśmy mandale czy mapy marzeń. Czyli każda z nas może sobie zrobić w domu takie arcydzieło. Tak jak ty powiedziałaś, terapeutycznie to będzie na nas wspaniale wpływać, ponieważ będziemy się skupiać całą uwagą. Kochani, bardzo chciałabym was zachęcić do podzielenia się waszymi doświadczeniami i może czy było podczas tego odcinka, były takie momenty, gdzie coś tam ruszyło się w waszym serduszku, gdzie takie właśnie, aha, też tak mam. Jakie są wasze doświadczenia? Bardzo byśmy chętnie chciały usłyszeć waszą opinię w komentarzach, która może nas zainspiruje do następnych odcinków, bo jeszcze ja myślę, że to nie jest wyczerpalny temat. Temat jest szeroki bardzo, no ale tak czuję, że dotknęłyśmy kilku aspektów, więc może jak twoi słuchacze, widzowie będą chętni, żeby jakieś bardziej rozwinąć, to jesteśmy otwarte? Oczywiście, że jesteśmy Super. otwarte. Więc też takie pytanie do was. Czy jesteś kobietą, bo ja podejrzewam, że jednak większość odbiorczyń tego programu Żeńska? jednak będzie żeńska i to będą piękne kobiety. I może zadamy takich parę pytań, żeby zachęcić kobiety, żeby tak sobie usiadły z tymi pytaniami, co? Może na przykład usiadłabyś dzisiaj wieczorem i zamknęła sobie oczy i sobie pomyślała, czy jestem taką kobietą oceniającą. Czy potrafię dodawać już skrzydła innym? Czy potrafię być wspierająca? Czy jeszcze we mnie coś tam jest, jakiś trigger, że ktoś powinien być taki albo inny? Piękna propozycja. Nie? Piękna propozycja. Co jeszcze by mogły sobie tak usiąść i Czym jest dla mnie macierzyństwo? Może jak postrzegam Też. macierzyństwo, prawda? Czy nawet jeżeli jestem mamą, czy to się kończy tylko na tych moich dzieciach, które wyszły z mojego brzuszka? Albo na dzieciach, które zaadoptowałam, bo też są może mamy, które zaadoptowały? Czy jednak czuję, że to macierzyństwo to też jest troska o innych, wspieranie, prawda? Czy inspirowanie innych do kreowania, tak jak ty to robisz w trakcie kręgów swoich, a warsztatów ja robię w trakcie swoich, no. bo widzisz, ty I jesteś naszych mamą, wspólnych, bo myśmy też tworzyły wspólnie, tak, tak. ale jeszcze oprócz tego też tworzysz, bo Tak. też jest teraz, tak mi przyszło, że wśród swoich bliskich też mam taki model, że jest kobieta matką, no i jakby tak mocno się skupia, Och, że nic poza tym już nie ma.
że Nic nie ma, zatraciła siebie w zatraciła tym się macierzyństwie. kompletnie, bo to też tego nie Oj, poruszyliśmy, no, czyli ojejku, to tak, temat czyli jest... zapomniała o sobie Tak, tak, w że tym jest tylko wszystkim. mamą z takimi troszeczkę Tak jak nie powiedziałaś, matka Polka, umniejszając. tak jak Tak, matka mówiłaś na Polka, początku. nie umniejszając, bo Oczywiście, to że jest nie. piękna rola, ale trochę z klapkami na oczach, że zapomniałam, że jestem kobietą, O, dokładnie. że jestem marzycielką, że też mam jakieś swoje pragnienia, prawda? Tak. Oj, No i no, tego właśnie tak nie poruszyłyśmy właśnie. no, popatrz sobie. No i co wtedy? Jak takie Poczuj. kobiety... Czy to kawałek twojej historii? Hmm. Chodzi o to, żeby być w tej pełni, prawda? Tak chyba i ty, i ja namawiam, i kobiety, i ogólnie mężczyzn, ale mężczyźni są mniej zamknięci, przynajmniej w moim otoczeniu. Natomiast wiem, że te kobiety, wracając z tych warsztatów twoich czy moich, kiedy wracają, to mam bardzo często właśnie taki feedback, czyli taką odpowiedź, że mówią, a mój mąż nie był pewien, po co tam pójdziesz, a potem pisze na przykład do mnie, wiesz co, powiedział i zapytał się, kiedy pójdę następny raz, czyli popatrz, jaką mamy moc, żeby w tych kobietach pobudzać taką siłę kreacji, tworzenia, ale też radość, że jak one wychodzą z twoich warsztatów i wracają do domu, gdzie jest ten partner, może partnerka, mąż, przyjaciel, że one potrafią się dzielić tym, co wzięły z tego miejsca, prawda? I to jest piękne. Bo jest w nich chociaż przez moment, wiesz, to jest też takie fajne że czyli uczucie, przebudzają coś. że chociaż po takim, bardzo to jest takie piękne, jak właśnie tak jak ty mówisz, że dzielą się z nami, cieszą się, wiesz, choćby to było, nie wiem, dzień, nawet parę godzin po takim spotkaniu, gdzie one są w takiej euforii i takie zarażone naszą energią, nie? Taką właśnie takiego zaszczepione. zachwytu, zobaczeniem, że życie ma też inne strony, czyli wychodzę z tych klapek, że jestem tylko żoną, czy matką, czy nie wiem, osobą, która pracuje, bo może też być osoba, która nie ma partnera, nie ma dzieci, ale jest bardzo skupiona na pracy i nagle patrzy, jest inna część tego życia, którą można się cieszyć, ja mogę sobie pozwolić, prawda? Oj, to słowo pozwolenie, to Tak, ten tak, słowo przychodzi. klucz, tak. Tak. Czyli pozwalam sobie na siebie w innych aspektach życia odkrywać, że tu jest coś więcej. Ja myślę, dużo kobiet też się boi, ma taki lęk, że jednak jak zacznę robić w życiu coś, co mi sprawia frajdę, jakieś hobby, to wtedy zabraknie mi czasu właśnie dla dzieci i dla domu. Wiesz? Też się spotkałam z taką. Ostatnio taka dziewczyna do mnie mówi, że wiesz co, przez tyle lat bycia skupioną na moich dzieciach zapomniałam, że jestem kobietą i chciałabym powoli wrócić, bo przecież ja uwielbiam śpiewać. Ojejku, mocne. I tyle lat już nie śpiewałam, wiesz, 15 lat dziecko ma i też mam ciarki aż. I ona po prostu mówi, od czego mam teraz, Sofii, zacząć, bo tak bardzo się poświęciłam i widzisz, i to jest to, są że biodra. one Słuchajcie, poświęcenie. poświęcenie to są biodra. Wszelkie bóle, trudności w biodrach bardzo dużo mówią historii o poświęcaniu się dla kogoś. A może być dla tej osoby? Wiesz, co do mnie przyszło? Mogę? Możesz. Przyszło do mnie, że kiedy ja pozwalam sobie na przebudzenie siebie do działania, do tych pragnień i marzeń, to ja myślę, ja wręcz czuję i jeszcze do tego wierzę, że staję się lepszą mamą, lepszą żoną, lepszą przyjaciółką, bo pokazuję innym, że też mogą. Czyli ja temu dziecku, czy to jest syn, czy to jest córka, pokazuję, że można być mamą, ale też można mieć czas na swoje pasje i hobby. Czyli właśnie to chodzenie na warsztaty, do ciebie, do mnie, do innych osób. A wyjeżdżanie nie tylko z rodziną, ale czasem może pojechanie gdzieś samej, czy pójście samej na spacer, żeby miała tą przestrzeń tylko i wyłącznie dla siebie, żeby siebie poznać na nowo, pokazuje, ty też tak możesz, synku, córeczko, mężu, partnerze, przyjaciółko, że to jest okej. Że to jest okej, że możemy spędzać czas razem, ale możemy też osobno. Czyli jak ja sobie daję pozwolenie, to daję też pozwolenie tym drugim osobom. Ma to sens? Tak, czyli nie taki attachment. Też ostatnio słyszałam, że nie pamiętam imienia tej dziewczyny, taka znana mówczyni, o tym, że ona ma trójkę dzieci i ma męża i ich bardzo kocha oczywiście. Nie nad życie, bo to też, wiesz, kocha ich bardzo, ale nie można też
jednak tak definiować miłości, że kogoś bardziej od siebie, bo to jednak siebie powinna kochać najbardziej na świecie. I ona mówiła, że ich kocha, ale nie jest do nich przywiązana, wiesz? Ona powiedziała, że nie jest, O, czyli taki pięknie. puścić attachment. Mówi, nawet z dziećmi swoimi nie jest przywiązana. Ja myślę, że dużo łatwiejsze są takie relacje dla nas. Bo piękny przykład. Czy ja chciałabym, żeby ktoś przywiązywał się do mnie albo mnie do siebie? Nie? To zawsze tak dobrze jest popatrzeć z tej drugiej strony. Więc ja w tym momencie chcę łączyć się z tymi ludźmi. Chcę być z nimi, ale bez tego takiego przywiązania, że coś musi być jakieś i na jakiś czas. Ja myślę, że dajemy sobie wtedy, czuję, że dajemy sobie wtedy więcej przepływu, takiej energii i radości. Oj, piękne Bo to. ona, wiesz, po angielsku to inaczej brzmi. Ona powiedziała, że jest connected, ale not attached. Czyli połączona, połączona, tak. ale nie Przywiązana. przywiązana. Oj, piękne. Oj, warte zapamiętania i niesienia dalej. Ciekawe, czy słuchacze twojego podcastu, jak to czują? No też, podzielcie się, kochani. Bardzo was namawiamy. Czy czujecie, że jest właśnie różnica między tym przywiązaniem i połączeniem? Według mnie jest i to duża. I teraz jest tak, że jak to puścimy i jednak te kobiety pozwolą sobie pójść gdzieś, nawet sama gdzieś do kina, na spacer, tak jak ty mówisz. Przecież jest mnóstwo miejsc, które nic was nie kosztują. Idźcie sobie same do lasu Tak. nawet, tak? To nie jest tak... buty, jak jest ciepła ziemia. Oczywiście, pobiegajcie Tak. trochę na boso. To nie jest tak, że ktoś na tym straci, bo wy sobie wyszarpiecie tą godzinę dziennie i wtedy twoje dziecko będzie miało mniej czasu z mamą czy partner, bo to tak nie działa. Wtedy pójdziecie i sobie tą szklankę, tak, miłości napełnicie i wtedy wrócicie do domu i będziecie jeszcze bardziej pełniejsze, tak? Jeszcze bardziej pełne, szczęśliwsze. I ja myślę, że tylko wasza rodzina skorzysta na tym. Bo właśnie w tym aspekcie rozmowy, do której dzisiaj mnie zaprosiłaś, za co dziękuję raz jeszcze, czy nie byłoby to też warte dodania, że częścią tego macierzyństwa jest też pokazywanie właśnie tym bliskim nam osobom, że ja potrafię zaopiekować się sobą i dzięki temu pokazuję ci, jak możesz się sobą zaopiekować, prawda? To jest właśnie to mnożenie tej inspiracji, tej radości, tej opieki, tego wsparcia. Że kiedy ja tak mogę, tobie też wolno. Nie wiem, tak poczułam Tak, bardzo, jak o pięknie. tym mówiłaś, że tak, że ja sobie pozwalam na to i że to wcale nie znaczy, że jest mniej dla ciebie, tylko dlatego, że pokazuję ci i jestem bardziej dla siebie, pokazuję ci, że ty też masz prawo zadbać tak o siebie. Takie, nie? Nie? Tak. Zamiast nie, uczymy się, żeby mówić mniej nie. To też taki nawyk. Jest nie do końca, ale my mamy bardzo rozwinięty intuicję z naszych gut feeling, naszych jelit, dlatego Taka potakujemy. ciekawostka, ponieważ nasz operator co chwilę mi tutaj czerwona kartka, bo ciągle mówię a Renatka pięknie mi tutaj objaśniła, dlaczego tak moje ciało, bo ja nad tym nie panuję. Ciekawe, to mogłabyś się podzielić? Jak ty to widzisz? Możemy nad tym panować, ale czy naprawdę chcemy? Jeżeli może to jest nadmierne, może dobrze jest z tym coś zrobić, ale to, czego ja się nauczyłam, to osoby, które właśnie, kiedy słuchamy kogoś, bo ja też to mam, to robimy to właśnie. Takiej uważności, nie? To jest uważność, że ja cię słyszę, że ja się zgadzam, albo że coś mnie właśnie dystansuje, albo zaskakuje. A to, czego ja się nauczyłam i dowiedziałam, to jest instynktownie intuicja, która płynie z naszych jelit, ten głos z gardła jest tam przekazywany, bo to jest takie właśnie z brzucha idzie. Nie, jak robimy, nawet jak dotkniemy sobie tutaj przestrzeni brzucha, więc to jest potwierdzenie dla naszego rozmówcy, słyszę cię, widzę, zgadzam się lub nie do końca, ale takie branie czynnej, bez przerywania, czynnego udziału w tej rozmowie. Czasem może warto zapytać się naszego rozmówcy, czy ja tak robię ostatnio, kiedy zwracam na to więcej uwagę, czy jest to dla ciebie przeszkadzające albo drażliwe, bo wtedy mogę zrobić sobie większą uważność, żeby zamiast przytaknąć właśnie tym ruszyć głową. Także to też ćwiczy nas uważności. Ja po prostu pytam. Ja lubię pytać, nie? Fajne. To takie jest
Że to nie jest właśnie wada, tylko jest to gdzieś i płynie nam z ciała. Pewnie też to można wyćwiczyć, tylko czasem czy warto? Tutaj też trzeba się siebie zapytać. tak. Lubię to. Lubię też to. Tak, dlaczego nie? I lubię słuchać Twoich pytań, wiesz, ponieważ często zachęcają mnie do takiego drążenia, wiesz, i przychodzą piękne odpowiedzi. Więc Was też bardzo, drodzy słuchacze, zachęcam, abyście odwiedzili Renatkę. Jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście, to naprawdę tracicie bardzo wiele, bo Renata nie dosyć, że robi kręgi i spotkania, warsztaty w gronie kilkunastu, kilkudziesięciu kobiet, ale również bardzo Was zachęcam do spotkań 1 na 1 z Renatką i to nie tylko stacjonarnie w kilku lokalizacjach w okolicach Chicago, ale także online. Więc obojętnie, czy jesteście teraz w Irlandii, czy w Australii, bardzo Was zachęcam Dziękuję. do spotkania się z Renatką i właśnie poprzez pracę z totalną biologią, bo Renatka jest konsultantką, ale także healing terapii, czyli zajmuje się mnóstwem, czyli jest taką dla mnie taką naprawdę uzdrowicielką duszy, naprawdę. Ojej. Powiem Ci, że Dziękuję. tak Cię właśnie nazywam, taką architektką, taką Dziękuję. taką Dziękuję może, bardzo. Jejku, wzruszam się. ale naprawdę, więc naprawdę Was zachęcam z całego serca. Przez te wszystkie lata już Renatkę dobrze poznałam i wiem, że na wielu płaszczyznach od takiej terapii psychologicznej, ale ja myślę, że to bardziej tym, co Ty się zajmujesz, to jest o wiele głębsze niż taka zwykła, to nie jest zwykła terapia, to jest naprawdę dotykasz takich duszy i takich naszych najczulszych strun serca. Znaczy, pięknie to powiedziałaś. Nie wiem, jestem wzruszona i nie wiem, co mam powiedzieć. Jeszcze nie jestem nauczona słuchać takich rzeczy, ale to jest proces. Dziękuję bardzo, jestem bardzo wdzięczna. A taką moją misją główną do tego wszystkiego, co robię, tych wszystkich modalities, których cały czas się uczę, właśnie podejścia z medycyny wschodniej, a takiego innego spojrzenia, holistycznego przede wszystkim. Dlatego pięknie uwielbiam Twój kanał i to, co robisz też. Jest misja przypominania drugiemu człowiekowi, że wszystkie odpowiedzi ma w sobie, więc ja nie doradzam. Ja prowadzę na podstawie wielu, wielu pytań. Pytań, które staram się dobierać do każdej osoby indywidualnie, żeby mogła znaleźć swoje jak i dlaczego. Żeby mogła zmienić to, co nie służy, na to, co wspiera. Bo to jest piękne, bo nie wiem, czy wiecie, ale Wy wszystkie odpowiedzi macie już w sobie. Tak. Wszystko już wiecie, nie potrzebujecie drążyć i naprawdę gdzieś na zewnątrz znaleźć to, czego szukacie, bo wszystko jest w Was, tylko prawda jest taka, że tak jak chyba mówiliśmy w poprzednim odcinku, że ten nasz core taki przez te wszystkie lata jest przyklepany tymi wszystkimi programami i płachtami, jak takie, wiesz co, jak jesteśmy jak taki jeden diamencik i rzeczywiście przykryty przez te wszystkie lata. I prawda jest taka, że Renatka uczy ściągać, czyli ściągać po kolei wszystkie warstwy. Ja nie ściągam, tylko Ty właśnie nie, każdy tak, ściąga, każdy uczy ściąga się, żeby sam, to robić. I żeby to jest dojść do piękne. koru, bo wszędzie, w każdym z nas jest ten diamencik, Oj, tak? Czyli każdy. My z nich- jesteśmy tym diamentem, tylko zakrytym przez różne warstwy i potrzebujemy dostępu. Jak możemy go znaleźć sami, super, wspieram całym Oczywiście, serduchem, że tak. tworząc różne projekty grupowe. Natomiast jeżeli nie potrafimy sami, to nie muszę być to ja, ale warto znaleźć kogoś, kto pokaże nam drogę dostępu, żebyśmy już później mogli właśnie działać na Bo własną najważniejsze rękę w jest tej pełni. zacząć, tak? Tak, ten Jak już pierwszy zaczniemy, to wtedy już będzie płynąć i wtedy już Dziękuję. na falach. Dziękuję, kochana. O, Dziękuję. Jestem bardzo, bardzo wdzięczna, że to tak pięknie działa. Tak jest. Pięknie działa, więc kochani, bardzo Wam serdecznie dziękujemy, że z nami dzisiaj byliście. Zachęcam jeszcze raz do komentowania, do podzielenia się Waszymi doświadczeniami, bo jesteśmy bardzo, bardzo ciekawe. Tak. O inspirację na kolejne odcinki. Jeżeli macie jakieś pomysły, to bardzo chętnie je przyjmę. Może pomysły też na gości, na tematy. Jestem bardzo otwarta na jakiekolwiek
właśnie propozycje. Cudnie. Dziękujemy jeszcze raz, kochani, i jeszcze chciałabym Was bardzo zachęcić do subskrypcji, bo nie wiem, czy wiecie, że tylko 10% ludzi oglądających subskrybuje. Większość ludzi ogląda kanały, a nie subskrybuje, nie wie, że to jest za darmo, bo dużo osób Ja po też prostu nie nie ma wiedziałam. takiej świadomości, czyli zakładamy konto na YouTubie, bo naprawdę dla twórców internetowych jest to bardzo ważne, Was to nic nie kosztuje, a nas po prostu motywuje do dalszej pracy i dzielenia się ciekawymi tematami, ciekawym kontentem. Ja tutaj wtrącę swoje 3 grosze, jeżeli mogę. Naprawdę polecam. Zróbcie to, bo ja będąc tu gościem czuję się cudownie. Wierzę, że będziesz miała wielu jeszcze bardzo ciekawych, pięknych gości. I nie wątpię, że tacy będą, ponieważ sama jesteś piękną i ciekawą osobą. Także wspieram Cię całym sercem, a ja też będę dzieliła się tym, co robisz, żeby te osoby tutaj trafiały, bo widzę, że to, czym się dzielisz, jest prawdziwe, jest naturalne. Ja się też tak tutaj czuję. I kiedy dzielimy się swoją prawdą, to nie dosyć, że pokazujemy, kim jesteśmy, to pozwalamy innym osobom na to samo. To jest to, o czym wcześniej żeśmy mówiły. Także naprawdę, słuchajcie, nie tylko, że polubisz ten kanał, nie tylko, że napiszesz komentarz, w którym podzielisz się, jak się czułeś oglądając, słuchając tutaj tego właśnie pięknego dzieciątka, które stworzyli razem z mężem, które stworzyła Zosia, ale jak to się mówi? Subskrypcja, tak? Tak. Proszę, zrób subskrypcję. Zaskrybuj. Zasubskrybuj. Zasubskrybuj, okej. Bo warto, żeby takich może programów było Takich więcej. prawdziwych, wiecie, bez filtra, z małym make-upem, ale Tak. z dobrym oświetleniem. W takiej właśnie prawdzie, Szczerości. bo w szczerości, bo na tym mi najbardziej zależy. Dzisiaj jest dopiero równo 3. tydzień, więc i tak jestem mega wdzięczna Wam za już ponad 7000 odsłon i 200 subskrypcji, więc bardzo, bardzo Wam dziękuję. I płyniemy dalej, myślę, Tak, co? a ja Ci dmucham skrzydła. Skrzydełka. Niech Ci O, piękne rosną. dziękuję. Rozwijaj się i fruń wysoko. Dziękuję Ci, Ja też kochana, jeszcze dziękuję. raz. Bardzo dziękuję. Przyjemność po mojej stronie. Dziękuję. I dziękuję Wam. Dziękujemy bardzo. Z miłością. Dziękujemy.